Cruisery i bobbery to bardzo specyficzny segment rynku. Tu nie chodzi o prędkość, nie chodzi o elektronikę, nie chodzi nawet o osiągi. Tu chodzi o styl, o klimat jazdy, o to, żeby motocykl miał charakter i żeby ten charakter pasował do właściciela. W Polsce ten segment rośnie powoli, ale niezwykle stabilnie, a dane rejestracyjne za 2025 rok pokazują wyraźnie, że coraz więcej osób szuka motocykli, które pozwalają jechać spokojniej, po prostu cieszyć się drogą. Przejdźmy więc przez cały ranking od miejsca pierwszego do ostatniego i zobaczmy, które cruisery i bobbery najlepiej radziły sobie w 2025 roku i dlaczego. Miejsce numer 1. Honda CMX 500 Rebel. 152 rejestracje, cena 28 600. Honda Rebel od lat jest absolutnym dominatorem tej klasy i w 2025 roku nic się nie zmienia. Dlaczego taki sukces? Po pierwsze, Honda jest marką, której Polacy ufają bezgranicznie. Po drugie, Rebel 500 to motocykl prosty, lekki i dla początkujących. Po trzecie, ma klimat bobbera, ale jednocześnie jest bardzo praktyczny. To sprzęt, który nie straszy ani mocą, ani gabarytami, a jednocześnie wygląda dojrzale i ma świetne proporcje. Honda trafiła w punkt. Rebel to idealny motocykl dla kogoś, kto chce wejść w świat cruiserów, ale nie jest jeszcze gotowy na ciężkie, ponadlitrowe maszyny. Miejsce numer 2. Kawasaki Vulcan S650. 68 rejestracji. Cena 39 700. Zdecydowanie bardziej dojrzały i dużo mocniejszy sprzęt niż Rebel. Vulcan S to klasyk. Od lat w sprzedaży, bardzo lubiany, bardzo przewidywalny. Dlaczego aż 68 rejestracji? Potężna siła marki Kawasaki. Świetny silnik 650 znany z wielu innych modeli, wygodna, niska pozycja i motocykl, który nadaje się także do jazdy w dwie osoby. Dlaczego nie więcej? Bo cena jest wysoka. Prawie 40 000 złotych w tym segmencie to już półka premium. Ale Vulcan jest wyborem świadomym. Kto chce po prostu dobrego cruisera, wybiera właśnie jego. Miejsce numer 3. Kawasaki Eliminator 500. 63 rejestracje. Cena 31 000 złotych. To jeden z najciekawszych debiutów ostatnich lat. Eliminator jest bardziej nowoczesny niż Vulcan, lżejszy, dynamiczniejszy i celuje w młodszych riderów, którzy chcą cruisera, ale nie chcą motocyklu dla wujka. Dlaczego sukces? Bardzo zgrabny, minimalistyczny design, świeżość modelu, świetna reputacja silnika i cena tylko minimalnie wyższa niż Rebel. Jeśli ten trend się utrzyma, Eliminator może za rok wskoczyć nawet na miejsce numer 1. Miejsce numer 4. QJ Motor SRV 700. 52 rejestracje. Cena 26 990. To jeden z najlepiej wycenionych cruiserów klasy 700. SRV 700 wygląda jak miniaturka Harley'a i to działa. Ludzie go kupują, bo wizualnie robi ogromne wrażenie. Dlaczego tak dobry wynik? Bezkonkurencyjna cena jak na 700 cm3. Projekt, który absolutnie nie wygląda budżetowo. Świetne osiągi i przyjemny dźwięk. A dlaczego nie wyżej? Bo QJ Motor wciąż buduje markę. Gdyby SRV 700 miał znaczek Hondy lub Kawasaki, wynik byłby zapewne 3 razy większy. Miejsce numer 5. QJ Motor SRV 600 V4. 39 rejestracji, a jego cena to 29 990 zł. Motocykl, który teoretycznie powinien mieć ogromny sukces, bo jest jedynym z nielicznych cruiserów z silnikiem V4. Tak, V4 w segmencie cruiserów klasy 500-700 to jest absolutna egzotyka. Dlaczego więc tylko 39 sztuk? Bo to konstrukcja bardziej unikatowa niż praktyczna. Bo V4 brzmi przepięknie, ale generuje też więcej ciepła. I nie każdy lubi eksperymentować, ale jego obecność w zestawieniu jest ważna. Daje segmentowi różnorodność i pokazuje, że QJ Motor nie boi się odważnych projektów. Miejsce numer 6. Benda Napoleon 500. 35 rejestracji. Cena 29 900. Benda wchodzi na polski rynek w bardzo charakterystycznym stylu. Tworzy motocykle, które wyglądają jak połączenie klasyki i futurystycznego customu.
Napoleon 500 to jedna z najciekawszych propozycji wizualnych w tej klasie. Dlaczego sukces? Benda trafia do klientów, którzy szukają czegoś innego. Napoleon wyróżnia się na ulicy jak mało który motocykl. Cena jest sensowna jak na tak oryginalną konstrukcję. Potencjał Bendy dopiero się otwiera, a 35 rejestracji to naprawdę dobry początek. Miejsce numer 7. CF Moto 450 CL C Bobber. 20 rejestracji. Cena to 24 990. Jedyny prawdziwy bobber w zestawieniu w klasycznym rozumieniu tego słowa. 450 CL C zdobywa uwagę nie mocą, nie stylem. Jest niski, zgrabny, przepięknie zbudowany i ma to, czego inne motocykle w zestawieniu nie mają. Klimat customa prosto z pudełka. Dlaczego tylko 20 sztuk? Bo to motocykl bardziej stylowy niż praktyczny. Bo nie ma takiego uniwersalnego charakteru jak Rebel czy Vulcan. Ale coś jest pewne. Każdy, kto go kupuje, zakochuje się w nim natychmiast. Miejsce numer 8. Benda Chinchilla 500. 17 rejestracji. Cena 29 900. Chinchilla 500 to model o wyglądzie przypominającym miniaturowy cruiser premium. Dużo chromu, szeroki tył, charakterystyczny front. Dlaczego 17 rejestracji? Bo marka dopiero buduje zaufanie, bo stylistyka jest bardzo odważna i nie dla każdego. Ale też dlatego, że Benda konsekwentnie celuje w segment motocykli dla indywidualistów. Chinchilla to motocykl, który ma fanów, ale na razie to jednak nisza. Miejsce numer 9. Benda Dark Flag 500. 13 rejestracji. Cena to 25 990. Dark Flag to najmroczniejszy motocykl w zestawieniu. I to zarówno dosłownie, jak i stylistycznie. To sprzęt, który wygląda jakby uciekł z Mad Maxa. Matowe powierzchnie, futurystyczna linia, agresywna sylwecka. To motocykl, który wywołuje emocje. Dlaczego tylko 13 sztuk? Design jest bardzo polaryzujący. Brak jednoznacznej przynależności. Ani cruiser, ani bobber, ani custom. Marka nadal nie jest szeroko znana, ale wizerunkowo Dark Flag robi robotę. Jest najbardziej insta motocyklem w zestawieniu. Każdy zwróci na niego uwagę. Ten ranking pokazuje jasno, że polscy motocykliści zaczynają szukać motocykli, które nie tylko jeżdżą, ale też wyrażają styl. Honda Rebel wygrywa, bo jest bezpiecznym i pięknym początkiem przygody. Kawasaki Vulcan i Eliminator to dwa bardzo solidne wybory. Jeden bardziej klasyczny, drugi bardziej współczesny. QJ Motor rośnie dzięki świetnym cenom i odważnym projektom. CF Moto trafiło w niszę bobberów z modelem CLC. A Benda udowadnia, że oryginalność ma swoich wyznawców. To segment, który dopiero się w Polsce rozkręca. Ale dokładnie tu powstają przyszłe ikony stylu. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia innych rankingów na tym kanale. Dziękuję i do zobaczenia.